Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, na wstępie chciałbym powiedzieć, że ten film tak naprawdę opowiada głównie o jednym obiektywie. O Sigmie 1740 Art 1.8, która debiutuje właśnie na rynku i wchodzi również do systemu Fujifilm. Ja ten obiektyw dostałem dzięki uprzejmości dystrybutora firmy K-Consult, za co bardzo dziękuję, natomiast materiał nie jest sponsorowany. Tutaj chciałbym także zaznaczyć, że wersja, którą się posługiwałem, jest wersją przedpremierową i może odrobinę odbiegać od tego, co znajdziecie na półkach sklepowych, zarówno w kontekście oprogramowania, jak i samej optyki. Mam nadzieję, że w przyszłości przyjdzie mi również przetestować i tą wersję. Jeżeli chodzi o sam film, to został podzielony w taki sposób, że mamy wstęp, gdzie omawiam obiektyw, dalej są testy tablicowe, bardzo suche, które możecie sobie pominąć, a na samym końcu podsumowanie, które powinno być dla Was najistotniejsze. Wystarczy, że obejrzycie początek i koniec, przynajmniej myślę, że to będzie najbardziej interesujące dla większości z Was. Ja nie skupiłem się jedynie na Sigmie. Postanowiłem zderzyć ją z najlepszym aktualnie dostępnym zoomem dla systemu Fujifilm, który został swoją drogą dość niedawno przeprojektowany tak, aby spełniać wymagania matryc 40-megapikselowych. Poprzeczka zatem zawieszona jest naprawdę wysoko, ale takie podejście powinno ułatwić zarówno mnie, jak i na końcu Wam zrozumienie, gdzie ta Sigma się plasuje. Przejdźmy zatem do pojedynku tych samurajów. I pierwszy z nich zadebiutował zimą 2024 roku. To Fujinon 1655 MK2 o świetle 2.8. Na tamten moment najjaśniejszy zoom dostępny w systemie Fujifilm. Nowy, lepszy, odchudzony. Lepszy optycznie, pomniejszony o 11 mm, jeżeli chodzi o długość w stosunku do poprzednika. Również średnica filtru spadła tutaj z 77 do 72 i oczywiście waga. Już nie 600 gramów, a 420. Ten obiektyw to ukłon ewidentnie w stronę osób filmujących. Mamy tutaj na przykład bezstopniową przysłonę, która oczywiście może nam klikać w ten sposób, ale klikanie można sobie wyłączyć. Kolejnym dowodem na to, że myślano o osobach filmujących, jest fakt, że zastosowano tutaj silnik liniowy i bardzo skoncentrowano się na tym, żeby zminimalizować efekt oddychania przy przeostrzaniu. To było wtedy, a dzisiaj jest lato, jest gorąco i to dosłownie, bo w ręku trzymam nową Sigmę Art 1740 ze światłem 1.8. I z czystym sercem mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj to właśnie ten obiektyw jest najjaśniejszym zoomem, jaki jest dostępny dla systemu Fujifilm. To również obiektyw po części stworzony z myślą o osobach filmujących. Jest tutaj taka bardzo ciekawa cecha, ponieważ cały system zoomowania znajduje się wewnątrz tubusu, nic nam nie wyjeżdża i nic nie zakłóca wyważenia zestawu. Więc widać, że pomyślano o tych z Was, którzy używają gimbali. Dodatkowo pierścień przysłony również może pracować w trybie bezstopniowym. Co ważne, jest tutaj silnik liniowy, podobnie jak w Fujinonie, i także położono bardzo duży nacisk na to, żeby ten obiektyw nie oddychał przy przeostrzaniu. Jeżeli chodzi o innowacje, to Sigma również może pochwalić się tym, że zrzuciła z siebie sporo masy, bo poprzednik tego obiektywu, czyli 1835, ważył w okolicach 800 gramów, a ten waży już tylko 535. Powiem Wam uczciwie, że nawet z tym XM5 jest on wygodny, ale tylko ze względu na jeden fakt. Jest tutaj taki fajny przycisk, który pozwala nam podpiąć funkcję AF On i idąc w tą stronę, tak naprawdę cały zestaw można trzymać za obiektyw, wygodnie ostrzyć i wyzwalać migawkę. Mały a cieszy. Ale nie o tym. Ten odcinek tak naprawdę jest o tym, jak te dwa obiektywy radzą sobie optycznie. I na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć w dalszej części tego filmu. Musimy sobie powiedzieć i zacząć tak naprawdę od budowy, bo obydwa te szkła są bardzo skomplikowane. W Sigmie mamy 17 soczewek, ułożonych w 11 grupach, 4 elementy asferyczne, 4 elementy niskiej dyspersji po to, żeby tak naprawdę zniwelować wszelkiego rodzaju aberracje. I bardzo podobnie wygląda temat tutaj, bo tutaj mamy 16 soczewek, 11 grup, również 4 soczewki asferyczne, 3 niskiej dyspersji
i jedna Super ED, więc widać, że te obiektywy są bardzo nowoczesne, bardzo skorygowane i ja wiem, że wielu z Was się tego obawia, dlatego też skonfrontowałem je z Noktonem Classic 4014, który, uwaga, mam nie z byle kąt, bo kupiłem go od Cichego, więc mam certyfikat Cichego i pozdrawiam serdecznie, Kuba. I to dla tych, którzy obawiają się jakby utraty trójwymiarowości, zestawimy sobie jakby takie dwa szkła Sigmę z takim starym Noktonem i zobaczymy, jak to wygląda, ale to kawałeczek dalej. Jeżeli chodzi o dystans ostrzenia, to wygląda to podobnie. Dla Sigmy mamy 28 cm, dla Fujinona 30. Obydwa obiektywy zostały wyposażone w 11-listne przysłony. Jeżeli chodzi o taką budowę z zewnątrz, no to na samym przodzie w Sigmie znajduje się pierścień manualnego ostrzenia. On może pracować w trybie liniowym bądź nieliniowym. Dalej mamy dwa przyciski. To są super przyciski, bo mamy możliwość podpięcia tutaj funkcji AF ON, czyli ostrzenia dla portretu i dla normalnego układu horyzontalnego właśnie przy użyciu tych przycisków, a możemy sobie także tym przełącznikiem przełączyć w tryb AFL. Idąc dalej, mamy pierścień zmiany ogniskowej. Chodzi on bardzo płynnie. No i na samym końcu pierścień zmiany przysłony, który w tym przypadku można przełączyć w tryb klikalny. I to tyle, jeżeli chodzi o to, jak ten aparat wygląda z zewnątrz. Jest jeszcze taka blokada. Jeżeli sobie ustawimy tryb automat, możemy zablokować tutaj ten pierścień tak, aby on nam się nie przestawił i wydaje mi się, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Jeżeli natomiast chodzi o Fujinona, choć nie jest to materiał tak naprawdę o nim, to jak widać pierwszą różnicą jest fakt, że przy zoomowaniu wyciąga nam się tutaj ten cały tubus do przodu. Dalej pierwszy pierścień to jest pierścień manualnego ostrzenia, kolejny zoom i trzeci z kolei jest to pierścień ustawienia przysłony. On również ma możliwość pracowania w trybach płynnym bądź z klikaniem. I mamy tutaj taki przycisk po lewej stronie, który pozwala nam również zablokować pierścień w trybie A, po to, żeby ktoś sobie go przypadkiem nie przestawił, jeżeli korzysta z przedniego pokrętła do ustawiania wartości przysłony. Obydwa te obiektywy zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i świadczyć może już o tym uszczelka, która zarówno w Sigmie, jak i w Fujinonie rozpoczyna nasz bagnet. Aktualnie nie dysponuję jeszcze pełną rozpiską wszystkich uszczelek, jakie zostały rozmieszczone tutaj w tej Sigmie. Natomiast dostałem od importera taką notę, która świadczy o tym, że między wszystkimi istotnymi pierścieniami oraz bagnetem, jak i również spodziewam się, że tymi przyciskami znajdują się uszczelnienia. Same przyciski zostały tutaj wykonane z gumy. Myślę, że wybór tego materiału nie jest przypadkowy. Tutaj także chciałbym zwrócić Wam uwagę na jeden aspekt. W takim tradycyjnym zoomie, no niestety woda, która zbierze nam się na tym tubusie, w momencie kiedy zdecydujemy się na szerszy kąt widzenia, zostanie troszeczkę wessana do wnętrza tego obiektywu. Natomiast w tak nowoczesnym wydaniu, czyli z tym wewnętrznym zoomowaniem, ten problem po prostu nie występuje. Jeżeli chodzi o całościową ocenę organoleptyczną tych obiektywów, to Sigma robi piorunująco dobre wrażenie. Jest bardzo zwarta. Wszystkie pierścienie chodzą z idealnym oporem. Nie ma się tutaj absolutnie do czego doczepić. Ten obiektyw został wykonany po prostu perfekcyjnie. I tego samego nie da się powiedzieć o Fujinonie. Mówię to z wielkim smutkiem, bo to jest obiektyw, który kosztuje aktualnie 5600 zł, ale pierścień zmiany ogniskowej chodzi fatalnie. Od 35 mm chodzi z dziwnym oporem, który zabiera mu jakąkolwiek precyzję. Czytałem opinie ludzi, którzy posługują się tym obiektywem, więc to nie jest odosobniony przypadek, a ten obiektyw jest nowy. Nic dobrego nie mogę również powiedzieć o tym pierścieniu zmiany przysłony, bo on nie ma żadnej precyzji. Teraz ustawiłem przysłonę 4.0, wpadła mi 4.1/3 i tak jest cały czas. Dziś ten Fujinon z mechanicznego punktu widzenia przy Sigmie wygląda jak ubogi krewny. To jest jedyna konkluzja, jaka mi w tym momencie przychodzi do głowy. Jeżeli chodzi o aspekty mechaniczne, moje zdanie znacie. Jest jeden mankament związany z Sigmą, jeżeli chodzi o działanie pierścienia przysłony.
W trybie bezstopniowym, kiedy zmieniamy w trakcie filmowania przysłonę, odbywa się to niestety ze skokami dosyć wyraźnymi, co 1/3 EV. I to bardzo widać na filmie. Tutaj Fujinon radzi sobie lepiej. Ja zgłosiłem dzisiaj ten błąd do dystrybutora. Mam nadzieję, że to poprawią. Wiem, że przygotowują także inne poprawki. Jeżeli chodzi o aktualizację Sigmy, nie trzeba się bać. Do tego wystarczy plik dat pobrany od producenta, wgrywa się go na kartę pamięci, uruchamia się aparat i się go aktualizuje. I w ten sposób ja dzisiaj aktualizowałem Sigmę 30DN, która aktualnie mnie nagrywa. Nie trzeba żadnych doków, żadnych kabli, nic więcej. Na wstępie, to co widzicie tutaj, to oczywiście tablica 500+, dzisiaj już jest trochę więcej warta. Doszły nowe tablice drukowane na moim Epsonie P600 w 300 dpi. One również pomagają, bo jak się im przyjrzymy, to dużo tutaj niestety widać. Co więcej, zdjęcia zostały wykonane ze statywu, z lampą błyskową. Dokonałem wcześniejszego pomiaru światła swoim Sekonikiem, a generalnie mam lampy Ring-Chroma, które zapewniają mi takie bardzo precyzyjne sterowanie. W samych końcówkach niestety posiłkowałem się już trochę ISO, tam dla przysłon 11, 16, 22 musiałem podbić ISO, ale wybaczcie mi, no takie warunki, a i tak interesuje nas tak naprawdę wszystko, co dzieje się przed granicą dyfrakcji. Ta granica dyfrakcji wypada na 8.0, więc jakby tutaj moim zdaniem problemu nie ma. Nie będziemy korzystać z takich plików jak tutaj, czyli nie będziemy używać plików, które pochodzą z DC Raw. To jest dobry materiał wejściowy, jeżeli ktoś dysponuje IMA-testem jak optyczni. Automat lepiej sobie radzi z takimi plikami, one są identyczne, bez nakładania krzywych, profilów i tak dalej. My do tej oceny takiej optycznej będziemy używać plików wywołanych w Capture One na standardowych ustawieniach i to są te pliki. One już mają pewne korekty, ale ja będę te korekty ściągać, jeżeli będziemy mówić o innych wadach. Co więcej, po pierwszej ocenie zdjęć z Sigmy i porównaniu z tym, co wyszło z Fujinona, Sigma radziła sobie tak dobrze, że ja zgłosiłem się również do Fuji, prosiłem ich, żeby oni być może wysłali mi zdjęcia swoich banknotów, bo miałem wątpliwości, czy Fujinon jest w pełni sprawny. Dostałem koniec końców te zdjęcia od kolegi z naszej grupy, za co bardzo mu dziękuję. Oceniłem, że najpewniej Fujinon jest w pełni sprawny, zresztą chciałbym dzisiaj wierzyć, że kontrola jakości działa na tyle dobrze, że ja nie muszę się zastanawiać nad takimi rzeczami i z tym założeniem przystępujemy do tego testu. Wszystkie tutaj pliki, jakie są, będziecie mogli sobie pobrać. Te rawy są dla Was, do tego, żebyście sobie je obejrzeli z bliska. Bardzo zależało mi na tym, żeby wszystko zostało wykonane maksymalnie precyzyjnie, jak to tylko możliwe, ale musicie zrozumieć, że okazało się na przykład, że moja ściana w studiu ma odchyłkę o 0,5 stopnia, kompensowałem to na ułożeniu przedniej soczewki. Być może gdzieś są rozjazdy jakieś minimalne, ale myślę, że to, co powinno być widać, na tych zdjęciach doskonale jest widoczne. Zaczynając od 16 mm, tutaj mamy Sigmę zaznaczoną na zielono i taka jest konwencja. Wybieramy sobie Sigma 1.8, porównujemy z 2.8 Fuji i widać na pierwszy rzut oka, bądź na drugi, że to, co pochodzi z Sigmy, jest ostrzejsze na 1.8 w centrum. Sprawdzimy sobie jeszcze brzegi. Również brzegi są ostrzejsze, więc widać, że Sigma potrafi w obiektywy. 2.8 versus 2.8. Tutaj również Sigma ma zdecydowaną przewagę w centrum. Zobaczmy, co się dzieje na brzegu. Jest podobnie, ale z delikatnym wskazaniem na Sigmę. 4.0 na 16 mm należą nadal do Sigmy. Jest tutaj obrazek ostrzejszy i jest to zauważalna różnica. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda tutaj. Ale brzegi natomiast już zaczynają przechodzić na stronę Fujinona, więc taka zmiana. 5.6 prawdopodobnie będzie należeć już zarówno w brzegu, jak i w centrum do Fuji. Obrazek podobny, ale to Fuji ma przewagę w centrum i na brzegu. No i zobaczmy sobie jeszcze 8.0. To jest już, tak jak mówię, ta granica, gdzie powolutku widać już zjawisko dyfrakcji. Obraz traci na jakości. Minimalna przewaga na rzecz Fuji, centrum i przewaga bardziej widoczna w brzegu na rzecz Fuji. Zobaczmy 23 mm, bo to jest ta druga ogniskowa, którą sobie wybrałem. Zaznaczam zdjęcie z Fujinona.
Porównujemy je z 1,8 na Sigmie. Sigma tym razem jest na dole, więc żebyście się nie pomylili, jak patrzycie. No i co mogę rzec? To powiększenie to już jest 600% i tutaj jak byk widać, że to Sigma na 1,8 jest ostrzejsza niż Fujinon na 2,8 na ogniskowej 23 mm. Zobaczmy, co się dzieje na brzegusiu. No tutaj to już nie trzeba komentować. Sigma zamiata. Przejdźmy dalej do 2,8, bo to jest 2,8 versus 2,8 teraz, to było 1,8. Więc przechodzimy 2,8 versus 2,8. No i tutaj przewaga jest druzgocąca na rzecz Sigmy. Widzicie to? To jest już duża różnica. Co się dzieje na brzegu? Na brzegu jest to również duża różnica. Przejdźmy do 4,0 na obydwu obiektywach. Na dole mamy Sigmę, przypominam Wam. No tutaj nadal Sigma rządzi na centrum i jeżeli chodzi o brzegi, nadal Sigma rządzi. Teraz co? 5,6 na Fujinonie i 5,6 na Sigmie. Nadal Sigma jest ostrzejsza i brzeg również. No i jeszcze 8,0. Przejrzyjmy sobie, jak wygląda. No i tutaj już widać spadek jakości. Centrum powiedziałbym, że jest niemal identycznie, choć chyba jednak ze wskazaniem na Fujinona. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się na brzegu, również wydaje mi się... Nie, jeżeli chodzi o brzeg, to tutaj, moi drodzy, jest Sigma ostrzejsza. Tak, jest Sigma ostrzejsza. No, niewiele zmienia, bo to są już takie różnice, powiedziałbym, kosmetyczne, ale jednak no, ten test jest pełen różnic kosmetycznych. I na 11, ale to już tak hobbystycznie, że tak powiem, sprawdzamy. Tutaj Fujinon wydaje się być w centrum ostrzejszy, choć ta dyfrakcja już jest taka dosyć spora. Brzegi są identyczne. Dobra. No i 40 mm to jest taka ogniskowa, z której ja dość dużo korzystałem w trakcie sesji studyjnej. Sprawdźmy najpierw to samo porównanie 1,8, 2,8. No i tutaj, no tutaj jest ewidentnie Sigma ostrzejsza. To jest obrazek na dole, widać to w centrum jak byk. Brzegi to już nie komentuję, bo te brzegi są wyjątkowo słabe w tym Fujinonie i to bardzo mnie martwiło w kontekście tego, czy na pewno mój jest sprawny. Teraz tak, 2,8. 2,8 ewidentnie ostrzejsze na Sigmie w centrum, ewidentnie ostrzejsze na brzegu. Lećmy 4,0. 4,0 jest ostrzejsze już na Fujinonie, jeżeli chodzi o centrum, i to jest, taka bym powiedział, już różnica widoczna. Brzegi są nadal ostrzejsze na Sigmie i 5,6. Wybaczcie, że ja tak pędzę, ale wiem, że mogę przegadać tą recenzję, a nie każdego interesują takie detale, bo te różnice są widoczne dopiero na 300%. Natomiast tu trzeba jasno powiedzieć, 5,6 należy do Fujinona w centrum i to jest różnica zauważalna na 40 mm i ja widziałem w studiu również, że on radzi sobie faktycznie lepiej. Brzegi są bardzo blisko siebie, trudno mi jest powiedzieć, to już zostawiam Wam, wydaje mi się, że jednak Sigma. Co dalej? 8,0, jeżeli tutaj spojrzymy sobie jeszcze na 8,0, no to słuchajcie, to ostrzejszy jest obrazek, trudno powiedzieć, ale raczej Fuji. Tak, Fuji jest ostrzejsze w centrum na 8,0. Brzeg bardzo podobny, 11. To już będziemy walczyć z dyfrakcją, ale sprawdźmy też, czy tutaj da się coś powiedzieć. Kurczę. Powiem Wam szczerze, nie umiem tutaj wyłonić zwycięzcy. Jeżeli chodzi o brzeg, to Fuji wypada lepiej. Ale widać generalnie, że Sigma nie jest słabym obiektywem. Powiedziałbym wręcz odwrotnie. Robi naprawdę świetne wrażenie. A jak to przekłada się na życie codzienne ludzi takich jak ja? Sesja z Oliwią.
pokazała mi, że 40 mm jednak należy do Fujinona. To jest akurat zdjęcie z Fuji. Nie ma żadnych korekt tutaj. Jak widzicie, to jest pligraf i to zdjęcie jest prosto z puszki. Tak ono po prostu wygląda. Jedyna rzecz, której ja używam, to jest usuwanie skaz, ale nie miejcie mi tego za złe. Ta modelka też chce dobrze wyglądać na zdjęciu i w filmie. Teraz tak, zdjęcie z Sigmy. Widzimy, że tutaj jest zdjęcie z Sigmy. Powiększamy sobie je 100, powiększamy sobie je 300%. No jest pełne detalu, choć niestety zorientowałem się po sesji, że wyłączyłem sobie stabilizację obrazu. Choć nie powinno mieć to przy tych czasach żadnego znaczenia, ale jednak zrobiłem troszkę Sigmie na złość. Zerknijmy sobie na 1655. No widać, że szczegółowość obrazu jest znacznie wyższa w Fujinonie i to również było widać na tablicach, że te 40 mm od 4.0 to jest miejsce, gdzie Fujinon naprawdę rozwija skrzydła. Dalej Fujinon, bardzo jest ładny ten obraz, bardzo ostry, bardzo kontrastowy i bardzo nasycony. Dla mnie to jest niesamowite, jak właśnie wygląda renderowanie kolorów w Fujinonie. To jest aspekt niestety, który nie jest uwzględniany w testach obiektywów, a różnice są moim zdaniem zauważalne. To jest, moi drodzy, Sigma. Sigma na 4.0. No, też trudno odmówić jej szczegółowości, ale widać, że jest jej po prostu mniej. Dalej już tak przelecę, może nieco szybciej. To jest 4,5 z Sigmy. To jest zdjęcie wykonane na Fuji. Natomiast tu jest ciekawa rzecz. Ja tu modyfikowałem temperaturę barwową, bo zerknijcie, Fuji ma taką tendencję do dodawania magenty. I ta skóra robi się wręcz fioletowa, różowa. Trzeba to ściągać. I ja to widziałem kilka razy. Pokażę Wam jeszcze właśnie to zachowanie. Nie udało mi się zidentyfikować, co jest powodem, bo jeśli chodzi o temperaturę barwową, obydwa obiektywy wypadają bardzo blisko siebie. Tam jest różnica 20 kelwinów. Jeżeli chodzi o dewiację kolorystyczną, też wartości są bardzo zbliżone, więc trudno mi jest powiedzieć, z czego to wynika. Po tej sesji, kiedy zgrałem zdjęcia, zauważyłem, że no, Fujinon renderuje bardziej soczyste barwy i zbudowałem sobie takie narzędzie do spektrokolorymetru. Zaprojektowałem w 3D nakładkę na spektrokolorymetr, która pozwala mi zmierzyć spektrum światła, to które jest na tylnej soczewce. I okazało się, że wyniki, które otrzymuję w przypadku Sigmy, mają wycięte spektrum światła czerwonego, żółtego, pomarańczowego. Jest ono niższe i to moim zdaniem przekłada się na kolory. Ja jeszcze sobie tutaj sfotografowałem, moi drodzy, gdzieś powinno być saturację. No i tutaj mamy taki przykład. Powiesiłem sobie czerwony ciuch, no i starałem się organoleptycznie wybrać obraz, który bardziej mi się podoba. One są bardzo do siebie zbliżone. Ja zostawiam Wam również te pliki, będziecie mogli sobie spojrzeć na te kolory. No niby wszystko jest bardzo podobne, ale jednak z jakiegoś powodu dla mnie więcej tego koloru jest w przypadku Fujifilm. Jeśli popatrzymy sobie na tablice kolorystyczne z Fuji, no tutaj akurat nie wiem, czy uda mi się to Wam pokazać, ale może jak sobie zestawimy taką mozaikę, no to no jak byk, widać, że te czerwienie są odrobinę różne. Ja jeszcze wrzuciłem sobie tablicę do starego Adobe Profile Editora, który generuje takie ujednolicające profile, bo on tam fajnie pokazuje, jakie modyfikacje wprowadził w kolorach, żeby sprowadzić je do tego samego mianownika. Okazało się, że odcień w przypadku Fujifilm w czerwieniach, różach, pomarańczach jest troszeczkę inny. I klei mi się to w całość, bo właśnie ten ubytek spektrum może świadczyć o tym, że te subpiksele czerwone troszkę głodują w przypadku Sigmy, a później to wychodzi nam dopiero w interpolacji, czyli w interpolacji mamy delikatne przekłamanie barw na sąsiednich pikselach. No to jest moja teoria. Jeżeli jest wśród Was fizyk, człowiek, który zna bardzo dobrze dziedzinę i zagadnienie budowy matryn CMOS, bardzo proszę, wyprowadźcie mnie z błędu. Ja sobie taką tezę założyłem, pewnie będę dążył później do tego, żeby ją udowodnić, a Was zostawiam z tymi dziwnymi zdjęciami sukienek i z tematem renderowania koloru, który moim zdaniem jest bardzo zaniedbany w przypadku obiektywów, a jest absolutnie ważny.
test tych obiektywów uświadomił mi, że o obiektywach można mówić na kilka sposobów. Gdybym tylko pokazał Wam te zdjęcia z Sigmy wykonane mojemu najukochańszemu psu Koko z 17 mm na najkrótszym dystansie ostrzenia, to wszyscy powiedzieliby wow, bierę. No dobra, bo naprawdę jest super. No tutaj na nosku widać, że mamy jakąś mgiełkę, no ale jeżeli chodzi o ostrość, to jest 100%, to jest 200%, jest super, to jest 17 mm 1.8. Super, po prostu super. Nie chcę tego przegadać. To drugie ujęcie, no też mu niczego nie brakuje, a tak się Kokuś uśmiecha. O, on się nie złości, on się uśmiecha. Dobra, tutaj kolejne. No i wszystko tutaj wygląda pięknie, ładnie. Można uznać, że obiektyw jest hiperostry. Naprawdę rewelacja. Tylko sytuacja z aberracjami dotyczy obydwu panów, czyli zarówno Fujinona, jak i Sigmy. No i nie jest taka całkiem różowa, bo jeżeli spojrzymy na te białe kwiatuszki, które dają nam pełne spektrum, które może nam się bardzo ładnie rozszczepić na barwy składowe, to widzimy, że pojawiają nam się tutaj wszędzie takie obwódki, które nie są zbyt ładne. I tego się nie da naprawić profilami do końca i to będzie uciążliwe bardzo przy filmowaniu. To jest aberracja wzdłużna, która generalnie będzie nam jeszcze tutaj niknąć wraz z domykaniem przysłony. Tak to wygląda. No i już powiedzmy, że na 4.0 to ten obrazek już zaczyna być po obydwu stronach całkiem użyteczny, pozbawiony już tych obwódek. To akurat nie było zdjęcie ze statywu wykonane, więc wybaczcie mi, one nie są idealnie w tym samym miejscu wyostrzone. Dobra, czyli po 4.0 na 16 mm to nam, że tak powiem, znika. No dobra, ale spójrzmy na tablice testowe, też dla 16 mm, wykonane przy 2.8. No, jak patrzymy sobie centrum, no to obwódki są u obydwu panów, Fuji jest u góry. Ale na brzegu to Fuji barwi się troszeczkę mniej niż nasza Sigma. Tutaj tych obwódek jest masa. I tak jak mówię, w filmowaniu to może być trochę bardziej problematyczne. Jak to domkniemy do 5.6, to nie zniknie, bo tu mamy do czynienia z aberracją chromatyczną poprzeczną i ona zwiększa swój rozmiar wraz z oddalaniem się od centrum kadru, więc powiem szczerze, że no niestety jest jak jest. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda na 40 mm. Tutaj mamy Fuji, tutaj mamy Sigma. No i w tym zestawieniu Sigma prezentuje się tutaj dużo gorzej. Jeżeli spojrzymy sobie znowu na brzegi, no to jakby już mamy troszeczkę mniej, ale jednak no jest i w jednym i w drugim przypadku widać kolorowe obwódki już z dala od centrum kadru, więc no niestety pod tym względem jest to najsłabszy punkt programu w przypadku obydwu szkieł. Jeżeli chodzi o wady bardziej pomijalne, to przede wszystkim dystorsja, no jest, widać było ją na tych pierwszych plikach, no tutaj widzieliście, że to są pliki wywołane w DC RAW bez żadnej korekty, więc widać, że jest delikatna beczka, ale to jest bardzo ładnie korygowane profilami i też to nie jest jakaś hiperwartość, której nie da się wyprostować. Ma raczej charakter liniowy, więc nie ma z tym problemów. I ta dystorsja zachowuje się tak, że na 16 mm, tak jak tutaj, mamy beczkę. Na 23 jest niemal idealnie, praktycznie prościusieńko. Nie będę tu wskazywać, u kogo lepiej. I na samym końcu mamy poduszkę, ale to wszystko nie jest problemem, tego nie widzicie, to się ładnie koryguje, więc nie ma sensu zawracać sobie tym głowy. Jeżeli chodzi natomiast o winietowanie, to lepiej radzi sobie Sigma. Nie będę, musiałbym odpalić Lightrooma, bo tam to lepiej widać. Natomiast mniej więcej różnica to jest jedna działka przysłony i też nie jest to żaden problem, bo zacienione są tylko takie obrzeża kadru, więc nie będę o tym mówić. Skupimy się natomiast na czymś, co się nazywa nieostrości, bo wiem, że na tym zależy Wam bardzo i to jest temat, który spędza Wam sens powiek. No i słuchajcie, jeżeli sobie popatrzymy na te nieostrości, ja gdzieś tu miałem je troszeczkę fajniej rozparcelowane, jest Unsharp 17, no to super, bo to są tylko 3 pliczki. No to porównajmy sobie, co się dzieje na
u góry Fuji, na dole mamy Sigmę na 1.8, no i widać już, że tak powiem, gołym okiem, że Sigma ma ścięte tutaj te rozogniskowane krążki, nie są to idealne owale. Tak prezentuje się to rozmycie w przypadku Sigmy, tak ono się prezentuje w przypadku Fuji. No Fuji też tutaj, jeżeli chodzi o to winietowanie mechaniczne, to ono jest widoczne i znika gdzieś w okolicach 4.0. Natomiast jeżeli porównamy 2.8 do 2.8, bo ja teraz porównywałem jeszcze Sigmę na 1.8, więc teraz mamy na dole Sigmę na 2.8, no to widzimy, że tutaj nie mamy perfekcyjnych owalnych kółeczek. Co dzieje się na 40 mm? No to spójrzmy sobie na 1.8, no niestety jest jak jest. Natomiast nie doszukałem się tu nigdzie tych cebulionów, czyli tych takich obwódek charakterystycznych dla elementów asferycznych. Może ktoś z Was będzie miał więcej szczęścia. Jeżeli porównamy sobie 2.8 do 2.8, no to tutaj są ładne kółeczka, no ale na brzegach w przypadku Sigmy mamy winietowanie mechaniczne i w przypadku Fuji nawet bym powiedział, że jest troszeczkę większe. Jeżeli sobie porównamy 4.0 do 4.0, no to co? To nadal są tutaj na samym brzegu ślady winietowania mechanicznego, tu też nie jest perfekcyjnie i problem rozwiązuje nam się przy 5.6. Tak to wygląda. No ale dobra, jaki to ma związek w ogóle, jak wygląda rozmycie? Bo na pewno jesteście ciekawi, widzieliście mojego pieska, wiecie jak tam wygląda rozmycie. Zobaczmy sobie na coś, co ja nazwałem POP 3D i tutaj jest mój równie ukochany syn, który zapozował dla mnie. Tu jeszcze widać jedną rzecz fajną, jak sobie popatrzycie, i to mamy automatyczny balans bieli. Na dole ja wiem już, że jest zdjęcie z Sigmy, bo kolor skóry jest znacznie bardziej naturalny, a tutaj jest to, co Fuji lubi zrobić i to zależy ewidentnie od obiektywu. Mamy dużo więcej róży. Ale okej, to nie o tym teraz, ale taka drobnostka. Zobaczmy, co się tu dzieje w drugim planie. O dziwo, obrazek z Sigmy wydaje się odrobinkę spokojniejszy. To nie jest rozmycie łagodne, kremowe, ale ono jest spokojniejsze. No to już widać, zwłaszcza tutaj. Te wszystkie nieliniowe wady optyczne nam dają w Fujinonie tutaj znać o sobie, jest to poszarpane, bardzo nerwowe, więc tak wygląda temat rozmycia. I jeżeli doszukiwalibyście się tego tematu, czyli utraty plastyki, no to tu możecie porównać, jak ten mój syn wygląda na jednym i na drugim w przypadku 40 mm i ja nie jestem w stanie powiedzieć, że któryś z tych obiektywów spłaszcza bardziej obraz. Jeszcze zaraz do tego wrócę. Tutaj mamy troszkę więcej zbliżenia, no więc jeszcze raz obejrzyjmy sobie, jak to wygląda w jednym i w drugim obiektywie. Na górze mamy Sigmę, na dole mamy Fuji, no i rozmycie z Sigmy, może nieznacznie, ale jednak wydaje się być troszeczkę bardziej kremowe. To jest porównanie dwóch zdjęć. Jedno pochodzi z Noctona 40, o którym Wam wspominałem, no bo chciałem się doszukać, gdzie tak naprawdę tracę tą jakby zdolność do renderowania trójwymiarowości. No przy tych ogniskowych, kurczę, ja Wam powiem, że dla 40 mm to naprawdę nie czuję tego z tego dystansu. No ale zadałem sobie trud, zrobiłem trochę większe odejście, to jest Misiu. Misiu nie ma imienia ani nazwiska, po prostu mówcie do niego Misiu. No i co widać? Na dole mamy Noctona, no niestety widać, bo jakby szczegółowość jest znacznie mniejsza. No to, co on robi w drugim planie, ja uwielbiam. No mam go z jakiegoś powodu w końcu, z jakiegoś powodu go kupiłem. Natomiast, kurczę, no te wady optyczne i jakby faktycznie, że krzywizna tego pola ostrości nie jest skorygowana, sprawia, że on się tutaj troszkę lepiej nam wtapia. Natomiast jeżeli mam być szczery, dla 40 mm, to jest przysłona 1.8, czy ten obraz nie jest plastyczny? Zostawiam Wam to zdjęcie do Waszej oceny. Być może to jest kwestia wrażliwości na pewne czynniki obrazowania, której mi zwyczajnie brakuje. Ja olbrzymiej różnicy, poza różnicy w oświetleniu, to było niezależne ode mnie, nie widzę. No i
powiem szczerze, że bardziej podoba mi się obrazek z Sigmy, ale aż boję się to powiedzieć głośno. Odblaski i spadek kontrastu w wyniku pracy pod światło kontrolowany jest w miarę sensownie. Ja nie dysponowałem do tych obiektywów osłonami przeciwsłonecznymi, co na pewno znacząco poprawia sytuację. Ale tutaj jest test na slajderze, widzicie jak obydwa aparaty zmierzają w kierunku świateł, światła ustawione są złośliwe i ten spadek jest naprawdę bardzo minimalny. Potwierdza mi się to samo w takich testach na wolnym powietrzu. Tutaj widzicie, mamy 2.8 przysłonę 40 mm, kontrast zachowany w jednym i w drugim obiektywie. Mam wrażenie nawet, że tutaj Sigma radzi sobie lepiej. To samo, jeżeli domkniemy się do 11. Przy czym przy 11 widzicie, że tutaj pojawiły nam się w Fujinonie takie tęczowe obwódki. Jeżeli chodzi o jakość, jest chyba bardzo podobnie. Nie ma tutaj żadnych problemów. Trochę gorzej w przypadku Sigmy wygląda temat, jeżeli wpadnie nam światełko bokiem. I tutaj oczywiście mamy brak osłony przeciwsłonecznej, pojawiły nam się takie bliki. Jeżeli porównamy sobie to na szerokim kącie, czyli 2.8 szeroki albo 5.6 szeroki kąt, na dole mamy Fuji, bardzo ładny kontrast. No tutaj kontrast nadal jest utrzymany, ale pojawiają nam się ewidentnie takie promyczki światła, więc delikatne wskazanie w kierunku Fuji w kontekście kontroli blików. Ale tak jak mówię, jeden i drugi obiektyw skorygowany jest naprawdę ok. Już nawet moje Fujifilm nie chce, żeby ta recenzja powstała. Przed chwilą X-T5 się zagotowało i musiałem je wystudzić na zewnątrz, ale ja się nie poddam, ta recenzja powstanie. Słuchajcie, o szczegółach bardzo dokładnie opowiedziałem Wam przed chwilą. Jeżeli potrzebujecie detali, musicie zawrócić. Ja tutaj pozwolę sobie na pewne uogólnienia i nie miejcie mi tego za złe. W żołnierskich słowach. Wykonanie jest po stronie Sigmy. Jest ona wykonana tak naprawdę pod każdym względem lepiej. Jest wykonana w Japonii, Fujifilm na Filipinach i to niestety widać. Jeśli chodzi o obrazowanie, ten temat nie dawał mi spokoju i jeszcze dzisiaj, przed wysłaniem paczki, pojechałem z nią do studia, rozpakowałem, pożyczyłem drugą X-T5, na której nie robiłem testów ostrości i postanowiłem jeszcze raz wszystko sprawdzić, nim wypuszczę recenzję, bo bałem się, że popełnię jakąś gafę. Tutaj widzicie zdjęcia z Sigmy 30DN1.4, której my używamy w zamian za Fujinona 33. Mojej żonie po prostu tak jest wygodniej, a to jest równie dobry obiektyw. On od optycznych otrzymał bardzo wysoką notę na 2.8, miał 83 parę linii na milimetr, więc absolutnie wystarczająco dobry, żeby nakarmić matrycę 40 megapikseli. No i możemy sobie go zestawić z Fuji, powiedzmy na 2.8. Zobaczmy jak to wygląda, więc na dole mamy Fuji, u góry mamy Sigmę. No, powiedziałbym, że jest bardzo podobnie, obraz jest wystarczająco ostry, jest super, więc pochwalić trzeba tutaj Fujinona, brzegi też lepsze w przypadku Fujinona. Ok, a teraz zerknijmy, co się dzieje, jak zestawimy tego, nazwijmy go lepszym Fujinonem z Sigmą 1740 na 1.8. No popatrzmy. Sigma w tym momencie jest u góry. No i obraz jest naprawdę niezły. Ok, no ale sprawdźmy, co się dzieje na 2.8, bo porównujemy się do 2.8, tak? Czyli obydwa obiektywy na 2.8. No i tutaj Sigma zwyczajnie miażdży. I powiedzieć trzeba jeszcze jedno. Ta ogniskowa 40 to jest ta ogniskowa, gdzie Fujinon radzi sobie najlepiej. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to Sigma jest po prostu rewelacyjna. To, gdzie Fujinon naprawdę fajnie się pokazuje, to jest 4.0, więc możemy sobie zestawić te rozdzielczości 4.0, bo ja to widziałem w studiu, że Fujinon tam naprawdę już radzi sobie lepiej niż Sigma. I widzicie, to jest ta różnica. Tutaj Fujinon od 4.0 radzi sobie lepiej, ale wszędzie indziej Sigma po prostu wymiata. Jeżeli chodzi o pracę autofokusa, to w takich warunkach studyjnych, fotograficznych trudno jest wyłonić zwycięzcę. Autofokus działa powtarzalnie, szybko, bardzo cicho i celuje tam, gdzie ma celować. Jeżeli chodzi o zdolność do pracy w trudnych warunkach, to ze względu na swoją jasność Sigma ma 1 EV przewagi nad Fujinonem i w trudnych warunkach ona będzie dawać radę, podczas gdy Fujinon już odpuści. Jeśli natomiast chodzi o filmowanie, to obydwa obiektywy radzą sobie naprawdę dobrze i ja nie jestem w stanie jednoznacznie wskazać tutaj faworyta.
Natomiast jeżeli chodzi o ten efekt oddychania, obydwa szkła zostały bardzo poprawnie skorygowane. Na 16 mm przy przeostrzaniu efekt jest praktycznie znikomy. I myślę, że pewnym jego następstwem tej korekcji jest również fakt, że Sigma nosi znamiona obiektywu parafokalnego, czyli ustawiona ostrość nie zmienia się wraz ze zmianą ogniskowej. Jeżeli wybierzemy sobie płaszczyznę ostrości w tym miejscu, zmienimy ogniskową, to ona nadal tam zostaje i to może być fenomenalne narzędzie w rękach ludzi, którzy zajmują się filmowaniem. Z takich istotnych wad optycznych, których skorygowanie moim zdaniem jest trudne, no niestety, obydwa obiektywy średnio radzą sobie z aberracją chromatyczną. Lepiej jest na tych 16-17 mm i tutaj nawet chyba Sigma radzi sobie lepiej. Gorzej zaczyna robić się na 40 mm, gdzie widać fioletowe obwódki. Oczywiście one maleją, jeżeli mówimy o aberracji wzdłużnej razem z domykaniem przysłony, więc w okolicach 4,0, 5,6 ten problem nam znika. Gorzej jest, że w Sigmie pojawia nam się również aberracja pozaosiowa, czyli aberracja poprzeczna i ona już nie zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo domkniemy obiektyw, no i jest z nami praktycznie cały czas. O ile dla osób fotografujących to może być temat nieistotny, bo załatwi się go w pewien sposób profilami albo postprocessingiem, o tyle dla ludzi, którzy filmują, może być to znacznie większy problem. Jeżeli chodzi o winietowanie, to Sigma radzi sobie świetnie i radzi sobie lepiej od Fujinon, mniej więcej o jedną działkę przysłony, ale ten problem jest pomijalny, bo jego da się załatwić za pomocą profili, tych, które macie w aparatach, tych, które macie w wywoływarkach, więc zasadniczo nawet nie ma o nim sensu mówić. Występuje na rogach, znika po domknięciu do 4.0 praktycznie w całości. W przypadku Fujinona po domknięciu do 5,6, przynajmniej na 40 mm, bo na 55 tam jest trochę gorzej. Jeżeli chodzi o winietowanie mechaniczne, no to pojawia się ono w obydwu przypadkach, znika po domknięciu do 4,0, 5,6 całkowicie. Wtedy mamy w tych rozogniskowanych rozmyciach bardzo ładne kółeczka, a wcześniej widać niestety efekt tego winietowania mechanicznego. O tym musicie pamiętać, zwłaszcza jeżeli będziecie mieli jakieś źródła w kadrze nocną porą, bo to nie wygląda tak całkiem przyjemnie i dokucza znacznie bardziej na 40 mm. Jeżeli chodzi o samo rozmycie, to byłem zdziwiony, bo tutaj spokojniejsze rozmycie prezentuje Sigma. W przypadku Fujinona jest ono bardziej nerwowe, zwłaszcza na samym brzegu kadru, gdzie pojawiają nam się już dwie rzeczy. Po pierwsze, gorzej skorygowana płaszczyzna ostrości, a po drugie, tam pewnie wpadają jeszcze inne wady pozaosiowe, które sprawiają, że ten obraz jest taki poszarpany, bardzo nerwowy. To się może nie do końca podobać. Dla mnie nie jest to wielka przeszkoda, bo ja wiem, że zoomy nie są od renderowania pięknego rozmycia. Takie założenie sobie przyjąłem i w zgodzie z nim, jeżeli bym patrzył na to, jak radzi sobie Sigma i Fujinon, to radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Jest też aspekt, który wynika ze skomplikowanej budowy optycznej. Wielu z Was obawia się, że ta ilość soczewek asferycznych bardzo spłaszcza obraz. Ja porównałem sobie Sigmę na 1.8 do mojego Voigtlandera Noctona 41.4 i mogę powiedzieć jedno, przy 40 mm ja nie widzę wielkiej różnicy i uważam, że nie ma się czym martwić. Sigma na 1.8 dostarcza naprawdę piękny, plastyczny obraz. Tutaj jeszcze jedna rzecz związana z minimalnym dystansem ostrzenia. Powiedziałem Wam, że mamy do czynienia z silną aberracją chromatyczną i o ile jeżeli w kadrze nie mamy jakichś bardzo jaskrawych elementów, to na bliskich dystansach ona nam nie dokucza i zdjęcia mogą wychodzić przepięknie. Ale w momencie, kiedy tam pojawią się jasne obiekty, niestety będziemy mieli wiele obwódek i o tym także trzeba pamiętać, zwłaszcza gdybyście chcieli traktować te obiektywy jako zastępniki obiektywu makro. Dystorsja jest problemem, który nie ominął obydwu obiektywów. Bardziej widoczna beczka na szerokim kącie jest w Sigmie, natomiast ja wkładam tą wadę
do nieistotnych, bo po pierwsze nie jest to olbrzymia wartość, a po drugie bardzo łatwo ją skorygować przy użyciu profili, tym bardziej, że ma charakter liniowy, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego problemu. W okolicach 23 mm obydwa obiektywy praktycznie zachowują się idealnie, a na tej końcówce 40 mm, no tam mamy poduszkę, którą również bardzo łatwo jest skorygować. Na sam koniec jeszcze jeden aspekt koloru, który jest bardzo często pomijany w recenzjach, a ja widzę różnicę pomiędzy jednym obiektywem a drugim obiektywem. No i tutaj jasno trzeba powiedzieć, że w domenie mikrokontrastu rozumianego jako zdolności do renderowania bardzo gładkich przejść tonalnych pomiędzy kolorami, to Fujinon radzi sobie lepiej. I to widać gołym okiem, zwłaszcza w obszarze czerwieni, pomarańczy. Ja tam pokazałem, że zbudowałem takie narzędzie do pomiaru spektrum na tylnej soczewce i widać, że Sigma ma pewien ubytek w spektrum właśnie w tych barwach, co myślę, że przekłada się na pewien błąd interpolacji już kiedy te barwy są składane do kupy. To jest jeden obszar. Natomiast Fujinon ma też pewną wadę i to jest taka tendencja do dodawania magenty do koloru, co sprawia, że często twarz wygląda na różową. I tego problemu ja nie mam z Sigmą. To myślę, że wszystko, jeżeli chodzi o takie krótkie, rzeczowe podsumowanie. Powiedziałem Wam na samym początku też dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten film jest o Sigmie, to bardzo istotne, a po drugie, że poprzeczka jest zawieszona wysoko ze względu na konfrontację z najlepszym zoomem dostępnym aktualnie na rynku dla Fujifilm. Czy Sigma sięgnęła tej poprzeczki? Moim zdaniem absolutnie tak. Czy ja mógłbym Wam dzisiaj rekomendować Sigmę z czystym sercem? Myślę, że absolutnie tak, bo to mimo pewnych wad fantastyczny obiektyw, a zbudowanie tak zwartego obiektywu o tak uniwersalnym zastosowaniu, tak szerokim zakresie ogniskowych i tak jasnym świetle jest na pewno zadaniem bardzo trudnym i tutaj wielki szacunek dla konstruktorów tej optyki. Tyle ode mnie. Myślę, że macie porcję informacji, która zdecydowanie ułatwi Wam wybór, a na mnie już pora. Do zobaczenia. Trzymajcie się.